ci? Co? Ty? Ty, gościu? O, ty, gościu? Woo! Kto ma wiedzieć, ten wie! Jej! Hej. Zdaje się, że Alek już mnie kimś zastąpił. Ja też wyglądałam tak głupio? Tak, absolutnie. Wydają fortunę, żeby nas powstrzymać. Ja czuję! Pora się obudzić, Lexon! Co zrobimy, jak się uda? Sam nie wiem. Zbierzemy ekipę, ocalimy świat, wrócimy do domu, wypijemy piwko, pogadamy o rodzinie, zrobimy grilla. To samo co zawsze, tylko trochę inaczej. Pokażmy im, jak to się robi w Lakeshore. Hej, przy okazji, muszę ci powiedzieć, że żałuję. Masz rację, miałam 2 lata, żeby to naprawić i nie naprawiłam. Jas, posłuchaj. I tak ci odbiorę ten wóz. Nie myśl, że jak się popłaczesz, to ci odpuszczę. Popłaczę? Lepiej pomyśl o wyścigu, zamiast kłapać tym dziobem. Dobra, cisza, cisza, cisza! Zaczynamy! Sprawdźcie miejsce startu w telefonach, he? Uważajcie, gliny wiedzą, że coś się dzieje. Będą na mieście. Ale to was nie powstrzyma, prawda? Hej! Już czas! Na Lakeshore Grand! Woo! Przypał. Wiesz co? Ważne, żebyśmy to wygrali. We got that digital love. Everybody getting drunk when we step in the club. Got the guys moving, ladies showing us love. Yeah, we about to get lit like they're switching on plugs. Got the prefix skanking out next to the tub. Got the good and bad gal with the hands saying up when the bass line hits. I want to win. I want that trophy. I want that trophy. Bliżej tego samochodu już nie będziesz. Nie dam się tak łatwo wyprzedzić. Zgubmy tych głupków! Widzimy poszukiwany wóz i jedziemy za nim. Do zobaczenia na mecie! Haha, Nadia chyba ześwirowała! Myślisz, że wygrasz w tym pojeździe? Martwisz się? Odrobinę. O ciebie. Cóż za żałosny skok. Kroka zwycięstwa tak bardzo, że chyba się im oświadczy. Wygląda przechwytująco, zaraz to zakończy. Na pewno tym dojedziesz? Nie pracowałaś przy tym, więc tak. Jeden z rajdowców zalicza dzwon. Nie dam się pokonać komuś, kto prowadzi taki wóz. Centrala to jednostka przekonująca. My też godzimy się. Lepsi od ciebie też ze mną przegrywali. Dziwię się, że wciąż jesteś w grze. Myślałam, że nie wytrzymasz.
Trzymam się i to mocno, jeśli to sugerujesz. Jednostka przechwytująca dołącza do pościgu. Nie powiesz nic o moich szansach? Wybacz, nie mam czasu. Mogę znów cię zignorować? Chyba wygram nasz zakład. Musisz się bardziej postarać, żeby wygrać moją Polskę. Centrala, patrol dołącza do... I want that trophy. I want that trophy. Patrz. Dobra, ja? Nie mogę się doczekać. Zapowiada się ciekawie. Ruszamy za podejrzanych. Świetnie. W końcu jakaś konkurencja. Pierwsza runda zaliczona, nie sądziłam, że dasz radę. Co, obstawiasz, że się rozwalę? Nie, wolę cię pokonać w prawdziwej walce. Czyli całkiem nieźle. Centrala, tu jednostka przechwytująca. Jesteśmy pierwsi na miejscu. Mogę odrobinę ułatwić ci zadanie. Tak? Niby w jaki sposób? Pojadę tyłem? Spróbuj, może poprawisz swój czas. Centrala, jednostka przechwytująca dołącza do polowania. Patrol też chce się włączyć do zabawy. Dobry jesteś, co nie? Ej, O co chodzi, Jas? sprawdzam, czy wciąż jesteś w grze. Jedziesz w opasce na oczy? To by wiele wyjaśniało. Centrala, trochę oberwałam. Na razie, Łajso. Martwisz się, że wygra mi z gardę to auto? To ty lepiej się skup, jeśli nie chcesz się rozbić. No, skupiam się. Na wygraniu mojego samochodu. Stać cię na więcej, choć patrząc na to, jak jeździsz, to nie wiem. Tylko pierwsze miejsce się liczy. Uznaj, że jestem w tym od ciebie lepsza. AWD nie może dłużej ścigać tych kierowców. This is what it's come to? We have to walk around outside like gangsters? Chyba się denerwujesz. To dobrze. No zaczynamy! Oto gramy na pubach? Centrala, ścigam tych ulicznych kierowców. Odpuszczę ci to! Wow, nieźle się nawzajem denerwują. Nie dam ci wygrać mojej kasy.
Pierwsza runda zaliczona, nie sądziłam, że dasz radę. Co, obstawiasz, że się rozwalę? Nie, wolę cię pokonać w prawdziwej walce. Dupaj, drogi, wracamy do akcji. Czekam na swoją kolej. Jednostka przechwytująca dołącza do akcji. Mogę odrobinę ułatwić ci zadanie. Tak? Niby w jaki sposób? Pojadę tyłem? Spróbuj, może poprawisz swój czas. Centrala, jednostka przechwytująca zgłasza się do pomocy. Wymiękniesz jak zawsze. Ej, O co chodzi, Jas? sprawdzam, czy wciąż jesteś w grze. Jedziesz po pasce na oczy? To by wiele wyjaśniało. To naprawdę bolało. Jednostka przechwytująca została usiemiona przez ścigany pojazd. Martwisz się, że wygra mi z gardę to auto? To ty lepiej się skup, jeśli nie chcesz się rozbić. No, skupiam się. Na wygraniu mojego samochodu. Stać cię na więcej, choć patrząc na to, jak jeździsz, to nie wiem. AWD dołącza do pościgu. Wyciągają ciężką artylerię. Ścigamy podejrzanych. Tu jednostka przechwytująca. Nie wejdźcie nam w drogę. Co jest, Jas? Ucichłaś ostatnio. Skupiam się na wyścigu. Ty też spróbuj. Spokojnie. Jestem o krok bliżej od odzyskania swojego auta, prawda? Całe życie możesz zgrywać ten pak, a dziś sobie odpuść. Nieźle, co? Ten lakier to twój wybór? Tak, a co? Mówią, że trzeba się ubierać do pracy, jaką się chce. Ty chyba chcesz być klaunem. Cholera, bardzo mocno obrywamy. Dobry jestem, co nie? Hej, Jas! Pamiętaj, żeby wyczyścić wnętrze, zanim go odbiorę. Nie znoszę smrodu porażki. Naprawdę myślisz, że wygrasz, co? Ja nie myślę, Jas. Racja, ty nie myślisz. Centrala, wsparcie powietrzne na miejscu. Przyznaję, jestem zaskoczona twoim wynikiem. A co, moje umiejętności cię przerażają? Gdybym dostawała $1 za każdy twój dobry występ, miałabym $1. Zaraz wysunę się naprzód.
że nie wymiękniesz? Od 2 lat nie wymieniam. Są na to dobre leki, wiesz? Wynieś mi tu przed oczami! To bolało! To bardzo! Dajcie znać, jak... Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, jak zgarnę twoją kasę. No to gramy na poważnie. Rozpoczynam pościg. Centrala, jesteśmy na miejscu i chętnie pomożemy to zakończyć. Musisz się bardziej postarać, żeby wygrać moją forsę. Jesteśmy. Myślisz, że nie wymiękniesz? Od 2 lat nie wymiękam. Są na to dobre leki, wiesz? Musimy zatrzymać te karanie, zanim kogoś zabije. Dobrze wygląda? Uważaj, jestem blisko. Odpuszczę ci to. Centrala to jednostka przechwytująca. My też godzimy cel. Centrala, Ciesz się każdą chwilą zakupkiem tego auta, Jas. Niedługo o tym zapomnisz. Masz rację. To cudo powinno stać w muzeum. centrala, jednostka przechwytująca zgłasza się do pomocy. Ostatnia prosta. Skup się. Już blisko. Ja zawsze siadam za kółkiem z pokorą. Dobra, dobra. Możesz sobie gadać do woli. Patrzcie, walczy. Zostawiłem cię w tyle. Musimy spowolnić cel. Prawie to koniec. Wybaczcie. Ostatnia prosta. Prawie widzę linię mety. To na pewno linia mety? A na pewno. Za chwilę ją przekroczę. Tu podejdziemy oko, opuszczamy pościg, żeby zatankować. Zaraz wysunę się naprzód. Centrala, jednostka przechwytująca zgłasza się do pomocy. Możemy mieć to już za sobą. Muszę skończyć tu i tam. To się może szybko źle skończyć. Centrala, ścigamy podejrzanych. Jesteśmy. Myślisz, że nie wymiękniesz? Od 2 lat nie wymieniam. Są na to dobre leki, wiesz? Podoba mi się to. Dlatego się ścigam.
Drużyno, dołącz... Ciesz się każdą chwilą zakupiem tego auta, Jas. Niedługo o tym zapomnisz. Masz rację. To cudo powinno stać w muzeum. Cel wyeliminował jednostkę przechwytującą z pościgu. Dobrze wygląda? Rany, ta łódka nie umie jeździć. Centrala, helikopter dołączył do pościgu. Centrala, widzimy cel. Namierzyliśmy go. Do wszystkich. Jednostka przechwytująca przyłącza się do pościgu. Jeden błąd i cię ma. Już blisko. Ja zawsze siadam za kółkiem z pokorą. Dobra, możesz sobie gadać do woli. Patrzcie, walczy. Ostatnia prosta. Prawie widzę linię mety. To na pewno linia mety? A na pewno. Za chwilę ją przekroczę. Tu jednostka przechwytująca. Rozwalmy tego rajdowca. Ty na prowadzeniu? Centrala, jednostka przechwytująca dołącza do polowania. Jas! To było genialne! Udało się! Uhu! Każdy lubi niespodzianki. Ach tak? A jak tam Alek? Spłukany dzięki tobie. Nie łapię. Czemu cię to cieszy? Dałam ci do zrozumienia, że pracuję dla Aleka? Ile razy mam ci powtarzać, Speedy? Nigdy nie stawiaj na jednego konia. Kiedy wygrywam, wygrywam. Kiedy przegrywam, też wygrywam. Zapamiętaj to, Jasmine. Lojalność jest przereklamowana. Nie. Nie jest. Ej, ziomek, podrzucisz mnie. Hej! Jest twój. Tylko ostrożnie. Ma większego kopa niż 2 lata temu. Kopa. Wiesz, Rydell chętnie by zobaczył, ile pracy w niego włożyłaś. Myślisz? No i ktoś musi odprowadzić mój wóz do warsztatu. Tylko się nie zgub. Jas, nie żartowałaś. Jesteś ostrzejsza niż Carolina Reaper. Mówiłam. Ach, żeby tak poprowadzić to auto. I od razu je rozwalić? Zapomniałaś, co się stało? Nie, widziałam już, jak ci odbija. To ty odbiłaś się od wygranej. Nie szczypiesz się. Za wcześnie? Wyluzuj, dobra? No weź, zajęło mi to 2 lata.
Zapomnij o ludzie. Dobra, tylko nie mów, że nie ostrzegałam. Musiałaś sporo pracować przez te wszystkie lata. Dzień i noc. To widać. Ale nie wierzę, że nie wygrałaś Grando nawet w tym. Dasz mi kiedyś o tym zapomnieć? W życiu. To miasto skrywa wiele wspomnień. Teraz to nasze miasto. W końcu staliśmy się częścią legendy Lakeshore. Wciąż czeka nas wiele pracy. Na szczycie nie ma lekko. Każdy chce cię pokonać. Uwierz mi. Niech spróbują, gdy będę prowadzić to cudo. Rajdel wyskoczy z butów, gdy je zobaczy. Myślisz, że nie będzie zły, jak się zjawię? Czemu zły? Bo jest uparty? A patrzyłaś w lustro? Nie jestem uparta. Serio? A pamiętasz, jak w Deerings zamówiłaś mega ostrą kanapkę ze wszystkimi dodatkami? No i? Powiedział, dziewczyno, nie zjesz tego. No i? Pychałaś wszystko, aż w końcu... Zwymiotowałam na Rajdela. A on na to? Następnym razem weź sałatkę, łatwiej doczyścić. Tęsknię. On za tobą też, Jas. Zobaczymy. Popełniłaś błąd, przyznaj. A co do błędów, Tak? co z panną? Ludzie uwielbiają emocje. Próbujesz zepsuć nastrój? Co, to tylko po mnie można pocisnąć? Co tu gadać? Bez niej nie byłoby wygranego Granda. Więc zostałam wymieniona? Tess nie miała zastąpić Jas. Nawet nie odróżniała klucza nasadowego od dynamometrycznego. Nie wątpię. Za to odróżniała słodkie ziemniaki od batatów. To jest jakaś różnica? Nie wiesz, co zamierzała? Naszły mnie wątpliwości, ale zależało mi tylko na tym, żeby cię pokonać. I dostałam za swoje. Ale tacy jak Tess myślą tylko o sobie. Może. Ale każdy zasługuje na drugą szansę, okazję do zmiany, nie? Tak, rozumiem ironię. Ciekawe, co zmajstrowaliście razem w warsztacie. Myślałam o tym, jak Rajdel prosił mnie o pomoc, kiedy nie mógł znaleźć kluczusia. Zabawne, bo tydzień temu gadał do kluczusia. I co mówił? Jak to jest, że teraz jesteś tam, gdzie cię odłożyłem? A ja mu mówię, że specjalnie go chowałaś, żeby mu dowalić. Wiesz, że zaraz zawrócę. Jas, nie możesz zwiać z kolejnym moim autem. Niczego nie obiecuję. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy? Ha, no jasne. Para mechaników, którzy nie mają nic do stracenia. Miały nas czekać same łatwe zwycięstwa. To były twoje marzenia. Ja twardo stąpałam po ziemi. Może, ale wciąż nie wierzę, że zmusiłaś mnie do skoku. Mogło się skończyć jeszcze zanim się zaczęło, ale te emocje, co? Trudno z nimi walczyć. Po to żyjemy. Dla żądzy. Nie kończ. Ale tak, to dopiero koniec początku. Na pewno. Poza tym czegoś brakuje w moim warsztacie. Co? Ręki Jasmine.
Patrz, kto tu jest. Wygląda ślicznie. Pachnie też. Rajdel, ja... Żarka zwalona. Gość próbował sam to naprawić. Mówiłem mu. Teraz muszę odkręcić to, co tu zrobił. Powinien był cię słuchać. Wrzut na tyłku. Jak tam w Heights? Tak sobie. Wyjąłeś najpierw turbo? Od kiedy to robisz wszystko jak należy? No. Kiedyś trzeba zacząć. No dobra. Lakeshore, uważajcie. Street racing started in the street, right? So it's street. Hip hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record, it's 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats. And then they just take a microphone and rap. Hip hop the foundation is built off sampling initially, like essentially. And that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best. And we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like, what the you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over. And that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we're so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just
creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home, or, you know, give up all aspirations. You could give up on life, you could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I mean, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. You know, every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. You know, we just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. You know, I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, you know, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, you know, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, you know, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggles to economic problems or, you know, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and you could kind of like teleport back to your old self back in, you know, 2007 and whatnot? I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, you know, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s and it comes back in style in the early 2000s, and so, you know, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, you know, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, you know, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser, or being somebody, for, you know, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, you know, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral with TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok, and they're big, you know, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, you know, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays, and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So
Will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? Will it? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and you know those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything. You know, personally, I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and you know, something like his dad in that matter. You know, I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, you know? None of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC, Rakim himself. I felt like that was like if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. You know, that's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, like, you know? Like, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Just me, personally. Internally, I felt that way. And I got his okay. And, you know, my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay, that's why yeah. So I get all my names from like rappers and stuff. And as long as I get the green light, I run with it. And I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, you know? And that's all I want to do, is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, you know? That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly, you know? And even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I f with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never gonna change. I'm never gonna be too egotistical to say, oh, you know, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a, you know, that's just whatever. You know, that's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud, because I'm a student and I'm always learning. And, you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts, you know? I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us. And yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know? It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing. And the layers go way deeper than that, you know? And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you gotta be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and, you know,
Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know? And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing. Like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy and we were just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar and nobody want to listen to Kendrick. And I was flabbergasted. Like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know. Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know. It's just like it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. I want to direct something new. I want to write something new. I want to do something that's going to inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all got to be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago because we got Grand Theft Auto. We got Gran Turismo. We got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know? And that's what I wanna do. That's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me, I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures, just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything. Man, I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive,
always prosper, man.
Yeah, shout out their hats. And then my girl is doing too. يا أيام المدرسة بعلموني غير الأذى دلوقتي نجمة بس ساعتها كنت كذا وكذا أسبيك أبعت عشان الأيام دي ما تتنسى كلامك زي الحبر في قلبي عمره ما يتمسح قالوا عليا فاشلة بس أنا معديني العيب وأزع دلوقتي يسمع اسم التافه يجريك مني شبح يا فيفرت رابر طلب مني فيك فكس تتجرح حاولوا يمنعوا النور عني يسقف اتشرخ شالك جيم على الدافي بدي شكل استثنائي مش لاقي اللي حل تاني Yeah, I show you what the kid made up And I really like to brag when I tell But every time they hear my music يقول حد عندي وكل يقول لي ولدي in comparison to me Yeah, I'ma show you too I be Yeah, هي دي الاستوديو معايا بيه قلت كداب بدك هالسيخ Yeah, tell her how, not with me Keep us split from me so I'll be high Never look down, you see why That's how I keep us taken to my knee highs Yeah, I'm a diamond, make the ruby bitch look like a stone But it's for your bestie, that's the whole nother song, bitch Hey, you need to listen, we're taking over, this not no competition. Ready to go, cause it's flow, turning up the ignition. Cause I ain't never backing down, yeah, in any condition. My stomach rumbling and I'm hungry and vicious. My intuition is telling me just sit back and chat. But I ain't feeling lost, but I like no more. I had to preach in my raps. I speak the truth, but you don't like it, no denying that. That's in the flash, get back, you're gonna get whiplash. If you don't get out the way, cause you know I'm hot off the track. You know we standing out from the rest of the crowd. Make the whole region look twice, cause we shaking the ground. We rolling with big highs, so y'all better get me. I'm telling you, there's no hip-hop without these MCs. We got nothing to lose, and if you lurking and bugging, then we got nothing to prove. So you better mind your own business, cause we don't jump on the wave. And we making our own statements, we just changing the game. It's Little G Fresh, better remember the name. I do this every day, and that's forever I say. خد الهنت لو وقعت معانا مستحيل هتشب لاجل الرزق جنتلمان او جنتل وومن ما تفرقش علي البيز ووطي صوتك مش هنسمع ما تقرفش مش من طبنا ولا اصولنا تيجي تشوفنا ما نعملش ولاد اصول فبتعاملنا زي ما قال الكتاب الحق حق في عينك كل رغم اختلاف الاحزاب تشوفنا تحترمنا قصد نتيجه لتعداد الاسباب كلمتنا سيف على الرقاب وجودنا حابس الانفاس فك الهكس كل الهيله من عشان حاسس بنقص نقطه في سطر اللي يواجهنا هيتعب بيدور في الرمل هنا الفصل بينا وبينكم زي القلعه جنب البحر زي سينا لينا الارض شد ستاره بدانا العرض شامك هي وتعشنية كلامك مش عاجبني في الوجه مراية في اللمسة ما تعرف كانت تبني صوتك بشواط اجا شوف البالمارات موسيقى بنيت تتسرباكي فرشة البيت هنا فما برشا سينات اما فلو يطير كاسح جاي الاول المشهد الراب التونسي برشا بالك يوم المايك من الامسي بيك هاف اون ذا بيت عرف امسك ديانارد جيت ريدي هاني جيت إن رأيتموها لا تقولوا فسقت وإن سمعتموها صرخة فوصلت قلبها الرقيق تحتز به الجبال صامدة شامخة حرة لا تهان إن رأيتموها لا تقولوا فسقت وإن سمعتموها صرخة فوصلت قلبها الرقيق تحتز به الجبال صامدة شامخة حرة لا تهان رغم كل الظلام السايق me I still be shiny لوس على رسب النايكيز there's no one like me شوف الفرق بينك كيف blinding قالوا هاي مصيبة روح قول لهم ده مايك بي يونم علي عبالك سايت سي والدمع عندك فلوسة ain't no wife fee قولها رقدي عوفني لجة قاعد تفتخر بمعجبتك انت عمالك كسر احصل باسبوع اللي انت تحسر اشهر جيب الالماس جيب الفلوس قبل اتنرفز بني سؤال جيب النجوم قولي تكانشس اللي فات ما تجل على الغازة we don't stop شيل التريد صار احسن بدو اسمي نية ولي النمبر 1 اي وقعت للنجوم وهسه ادور على الدرب ويا الا نية وقت الهيترز يا منكم يوصلتني فمن شوفوني عرفوا it's going down طبق ارضي I've been sitting by the phone just thinking about you. Got this night and I'm slipping on you.
Say they get them, straight let them know this shit. I'm finna make it. Nigga, I got it. Bring new pack to the plug, straight melody. Tell her come close, make it loose. Why you getting mad that the little bitch choose? We had spin them, with them. How could you ever put your trust in them? Whole rap Simmons, them black denims. That bad bitch over there, I'm killing. Running out of time, running up bag. I'ma get mine and I'm never gonna lag. Don't take it. Say you got gas, get